Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Jeszcze nie wiem, kiedy ukaże się ten odcinek, w cudzysłowie, ale nagrywam go, ponieważ chciałam Wam coś pokazać. To są takie moje wrażenia na gorąco. Tworzę właśnie broszkę kota. To będzie sama głowa z łapkami. Tutaj mam taki jakby prototyp sprzed wielu, wielu lat, bo ta broszka ma chyba z 7 lat, to na pewno. I sobie tak zostawiam, żeby patrzeć mniej więcej proporcje. Ale zobaczcie, że to już będzie się różnić na starcie. Tak samo jak ta moja poprzednia broszka. Całej figurki kota. Czy całej figurki, całej postaci, w zasadzie tej takiej śpiącej. I przychodzę do Was, aby Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak optycznie zmienia się wygląd oka po tym, jak zrobimy tą obwódkę naokoło niej. Zobaczcie, tu jest bez obwódki, a tu jest z obwódką, jeszcze tu nie mam tej góry, no ale mniej więcej można zobaczyć. Zobaczcie, jak optycznie zwiększyło się to oko do tego, a przecież są takie same. No niesamowite to jest. Będę pracować nad tym dalej, ale właśnie tak chciałam Wam pokazać taką różnicę. I co, uciekam. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Jeżeli nie wiem, co w niej będzie, czy będę pokazywać dalsze etapy, ale chyba nie, to będzie po prostu w filmie przedstawiającym całą tą figurkę, całą tą głowę, broszkę. No i co? Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. I jak widzicie, zdecydowałam się pokazać Wam kolejny etap i tak też wygląda. Moim zdaniem jest całkiem obiecujący, ale zobaczcie, jaka to jest różnica. Jeszcze raz pokażę. Normalnie niebo a ziemia. I stwierdziłam, że się nagram, ponieważ nie chcę zostawiać takiej dziury bez vlogów, a to już byłby kolejny tydzień bez vloga, bo w tym tygodniu puściłam filmik z kotem, jeżeli dobrze pamiętam, z tą broszką. Także będę sobie tutaj robić bok, bo muszę sobie poszerzyć, czy pogrubić tutaj ten koło oczodołu fragment z drugiej strony i będę Wam opowiadać o tym, co ostatnio oglądam. I chciałam Wam polecić też książki. Może się zainspirujecie, może lubicie takie same klimaty jak ja, no to sobie właśnie się zainspirujecie tym faktem i sobie też przeczytacie, obejrzycie sobie te pozycje. No to dobra, zaczniemy od tego, że właśnie jestem na etapie oglądania. Powiem Wam, że ciężko się ficuje i gada. Także nie wiem, czy coś będzie dużo to z tego ficowania, no ale bo chyba nie mam podzielnej uwagi. Jeszcze muszę się zerknąć sobie tutaj na komputer, jak wygląda ten kod. Dobra. I tak, na pierwszym miejscu chciałam Wam opowiedzieć o tym, że wkręciłam się w najnowszy serial Netflixa, bo zobaczyłam, że jest Nicole Kidman, a ja bardzo lubię tą aktorkę i jej grę aktorską. I uwielbiam kryminały. I tak wszyscy tam reklamowali ten serial, że będzie super, że będzie super na jesień, na wrzesień i tak dalej. No to stwierdziłam, że no dobra, to odpalam. I powiem Wam, że się nie zawiodłam. Polecam Wam. Jestem na ostatnim odcinku, także chyba będzie tak, że skończy to oko. Pójdę sobie zrobić śniadanie, bo oczywiście jem śniadanie późno. Także pójdę sobie po śniadanie i dokończę ostatni odcinek. Jest to dramat kryminał i opowiada o tym, że Nicole Kidman gra tam jakby matkę rodu, w cudzysłowie, która jest taką sławną pisarką kryminałów właśnie. No i na ślubie, czy nie na ślubie, bo to nie dochodzi do ślubu w zasadzie, jej syna, przed ślubem dochodzi do morderstwa pewnej osoby. No i dalej Wam nie będę opowiadać. No i cały ten serial kręci się wokół tego, kto to zabił. Oczywiście uwielbiam takie wątki. Jeżeli Wy też lubicie,
no to polecam. On jest jakiś specyficzny, ten serial. Powiem wam, że jak go oglądam, no to nie powiedziałabym, że to nakręcili Amerykanie, chociaż chyba nakręcili Amerykanie, bo to było w Ameryce kręcone. Bardziej podchodzi mi pod taki klimat właśnie brytyjsko-szwedzki. Coś takiego, jak są te szwedzkie kryminały. Także zajrzyjcie sobie. Jak na moją możliwość dedukcji, no to wytrzymałam do połowy. Mniej więcej wiem, kto już jest w to... no, kto zabił tą osobę. Ale liczę na to, że się zdziwię i będzie ktoś inny. No, także polecam wam właśnie tą parę idealną. Para idealna na Netflix jest udostępniona. Jeszcze jedna rzecz. Aha, jeszcze jak zaczęłam oglądać ten serial, to powiem wam tak, że byłam zszokowana, jak wygląda Nicole Kidman. Nie wiem, ostatnio oglądałam Słodkie kłamstewka. Oj, też wam polecam ten serial. Jest świetny. Też jest kryminalny. Tam też jest morderstwo i też kminimy, kto zabił. Ale tam była bardziej podobna do siebie, a to przecież było parę lat temu. Ale nie wiem, czy ona jest tak ucharakteryzowana, powiedzcie mi, kto ogląda w ogóle to, czy ona jest tak ucharakteryzowana w tym serialu, czy ona już tak wygląda po, wiecie, różnych kosmetycznych zabiegach. No naprawdę nie mogłam się na początku skupić przez pierwsze odcinki na oglądaniu, bo po prostu jakby ona była nie sobą. No dobra, a przy okazji opowiem wam o tym, czego sobie słucham do filcowania. Jakie książki kiedyś słuchałam, których mogę polecić. Też właśnie z takich powieści lubię takie rzeczy, które mają w sobie jakąś tajemnicę i którą ja muszę rozkminiać, albo żeby tam była jakaś historia zawarta, opowieść jakimś rodu, żeby tam była jakaś tajemniczość w tym wszystkim i żeby to wszystko nie było podane na tacy od razu. Nie lubię takich rzeczy, lubię właśnie dowiadywać się i lubię, jak mi coś zaskakuje. Uwielbiam, żeby mnie coś zaskakiwało. Bo jeżeli coś jest właśnie takie oczywiste, no to nie budzi to mojego zainteresowania i po prostu szybko się nudzę. I po jednym odcinku, dwóch. Ja lubię dawać szansę serialom i książkom, więc czytam, ale jak już jestem w jednej trzeciej albo na trzecim, czwartym odcinku i tam serial ma na przykład 20 odcinków, jeżeli już mnie czwarty odcinek nie zainteresuje, bo niektóre się długo rozkręcają, no to sobie daję spokój z tym oglądaniem z tego wszystkiego. No i jeżeli chodzi o słuchanie, to z ręką na sercu polecam wam audiobooki, gdzie czyta Anna Dereszowska. Moim zdaniem ona jest genialna do czytania. Polecam wam książki, serię rodu o zajezierskich ryciach i tak dalej. To jest Cukiernia pod Amorem. To jest opowieść właśnie o rodach. I tam są zawarte różne... Musicie sobie opis przeczytać, nie będę wam tutaj opowiadać. Także wplecione tam są różne takie... cała historia właśnie tego rodu. Plus takie właśnie tajemnicze opowieści, takie trochę słowiańskie, w jednej chyba w części, nie pamiętam której jest, jednej z pierwszych tych części. Właśnie nie pamiętam którego rodu. Jest tak pomieszany z poplątaniem trochę. Właśnie takie aura tajemniczości, takiej bajkowej w zasadzie. Plus historia rodu. Jest tam wpleciona historia normalnie Polski. Wszystko się dzieje tak jak było. Okupacja rosyjska i tak dalej. Także bardzo ciekawa. A dlaczego polecam Annę Dereszowską? Ponieważ ona podczas czytania zmienia w ogóle rolę. Jeżeli czyta męską, to czyta tak, wiecie, z innym tembrem głosu. Zmienia w ogóle głos. Jak dziecko, to czyta jak dziecko. No nie umiem wam tego powiedzieć, ale ona genialnie zmienia głosy. I jak słucham sobie innych lektorów, to oni po prostu czytają wszystkich tak samo. A ona po prostu zmienia głosy do osób.
To jest genialne, po prostu szapobała po prostu z czytania. Dlatego uwielbiam wszystkie książki, jakie są czytane przez nią. I kiedyś sobie weszłam na audiotekę i szukałam właśnie wszystkich książek, jakie ona czytała. Wtedy jeszcze nie było dużo. I trafiłam też na taką książkę Musso. Nie powiem wam, jak to jest, się czyta. Powiem wam, jak ja go czytam, bo wypowiedzieć jego imię to jest trudno. Ja czytam tylko Giuliamy, ale nie wiem, jak się czyta naprawdę. Ale wam mogę napisać na dole. Giuliamy Musso. Pewnie inaczej się czyta, ale dobra z tym. Książkę pod tytułem Jutro. Jest też genialna. Gościu, któremu umiera żona, jest w wielkiej rozpaczy, kupuje gdzieś zużywany komputer i tam znajduje listy tak jakby od kogoś, który jest bardzo podobny do jego żony. Już więcej nie powiem. Też jest wielka aura tajemniczości. Giuliano jest taki bardziej romantyczny, bym powiedziała, ale to też jest taki wątek kryminalny, tajemniczy, science fiction w zasadzie też trochę. Polecam książki wszystkie tego autora. Wiem, że są filmy na jego podstawie zrobione, na podstawie jego książek. Także to mogę wam polecić. Także no, nie za wiele się nafilcowałam, ale to są pozycje, które musicie zobaczyć. No i a propos właśnie tego momentu, jak ja teraz robię, to bardzo nie lubię coś koło oczu robić, bo boję się, żeby nie zarysować tutaj gałek ocznych, a już zamontowałam je na stałe, także będą takie. No i to by było chyba na tyle. Uwielbiam oczywiście kryminały, wszystkie te szwedzkie, skandynawskie, bo dla mnie są chyba najlepsze kryminały skandynawskie i szwedzkie. Chyba obejrzałam wszystkie, jakie mogą być. Chociaż jest jeden serial, który mnie nie wkręcił, był to ten słynny Most nad Sundem i chyba, nie wiem, coś nie podeszło, bo bym musiała zrobić kolejne podejście do niego. Dobra. No i oczywiście słucham podcastów kryminalnych, wszelkich takich różnych rzeczy, bo zawsze rozkminiam ten motyw o tym, jak ludzie giną, ogólnie w Polsce i na świecie. To gdzie oni są? Tyle milionów ludzi ginie na całym świecie, tysięcy rocznie w Polsce i gdzieś oni muszą być, nawet jako ciała. Dla mnie to jest wieczna rozkmina i mam takie już takie, wiecie, spaczenie czytelnicze i oglądalnicze i słuchalnicze, że jak idę sobie na przykład jakimś lasem, gdzie są szowary i tak dalej, to zaraz sobie myślę, matko, czy tam ktoś nie leży? Wiecie, to już jest takie spaczenie, ale myślę właśnie taką już dedukcją, co by mógł ktoś zrobić, jeżeli chciałby się kogoś pozbyć, albo no idę sobie na przykład na grzybach i też znajduję jakieś takie rzeczy, ciuchy i tak dalej i znajduję ciuch, który jest w takim miejscu, że w sumie dziwnym, że no gdzie tam ktoś dotarł z tym ciuchem tam. I teraz się tak zastanawiałam, czy to nie jest kogoś, kto zginął, zaginął i tak dalej, nie? Ale jakbym tak miała wszystkich zgłaszać, to bym chyba siedziała i zgłaszała cały czas. Każdą pierdołę i zawracała tyłek ludziom. No ale jakbym znalazła coś, co mają ślady jakichś ewidentnych działań, no to na pewno bym zgłosiła. Dobra. To by było na tyle. Jeżeli coś mnie oświeci jeszcze i co chcę wam opowiedzieć, to wam nagram. Ale to by było na tyle. Także Giuliano Musso. Para idealna ten serial. Cukiernia pod Amorem. I to jest autorka, aż zachrypłam. Nazywa się Małgorzata Gutowska-Adamczyk. To jest autorka. Także polecam. Polecam wszystkim Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Jeszcze raz się powtórzę. Obejrzeć. Poczytajcie sobie na Lubimy czytać tych wszystkich autorów, tych książek, jeżeli jesteście zainteresowani albo nie. I co? Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Uciekam. Witam się jeszcze z wami tak na momencik. Widzicie, zmieniła się tutaj już cała struktura mojego biurka, czyli to, co robię.
W zasadzie jestem podczas tworzenia 2 figurek. Od tamtego momentu kota wiele się zmieniło. Była powódź, w zasadzie nie była we Wrocławiu, ale już widzieliście tego vloga z powodziowego. Nagrywam tutaj taką tylko przebitkę, końcówkę, w zasadzie żebyście tylko wiedzieli, o co chodzi, jaka była chronologia zdarzeń. To najpierw był ten kot, potem była ta powódź i teraz jesteśmy tutaj. I chciałam się z Wami tylko pożegnać, żeby była jakaś końcówka. Jestem podczas tworzenia w zasadzie 2 prawie na raz figurek. Bo tak stwierdziłam, że chyba będzie mi wygodniej, żeby porównywać sobie kończyny wielkości, bo te figurki są mniej więcej tej samej wielkości. Życzę Wam cudownego tygodnia całego i mam nadzieję, że już nie będzie przerw. Postaram się. Wrzucajcie mi jakieś tematy do następnych odcinków. Będę chciała Wam też poopowiadać też na jakieś różne inne tematy. Coś, co macie trudność w wykonywaniu figurek, to może Wam też odpowiem. A jeżeli nie macie, to ja zaraz sobie znajdę oczywiście jakiś temat. No nic, uciekam i życzę Wam cudownego tygodnia. Dziękuję za wszystkie komentarze oraz subskrypcje. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, i jeszcze po tym odcinku w tym tygodniu ukaże się krótki filmik, dosłownie minutowy, z efektem końcowym figurki Jorka Junka. Uciekam. Pa!